Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona Night 105i. Telefon posiada wyświetlacz 2,2 cala w przedziale na 240 na 320. Posiada na bocznej ściance klawisz ściszania i pogłaszania, zmniejszania i zwiększania zdjęć. Na tylnej ściance znajduje się, jak widać, logo marki, która już nie istnieje, Sony Ericsson, i aparat 2-megapikselowy. Niestety aparat jest słabej jakości, nie posiada spustu aparatu, nie posiada autofokusa. Zdjęcia robią się często zamazane. Nie posiada wspomagającej diody, która by służyła też jako latarka. Po drugiej stronie znajduje się fastport ładowania. Oczywiście ten standardowy dla Sony Ericssonów. Na przedniej ściance znajdziemy też, tutaj mamy aparacik do wideo rozmów. Teraz sprawdzimy sobie, co znajduje się pod klapką baterii. Tu mamy wejście na kartę pamięci. Telefon obsługuje karty pamięci na całe szczęście microSD do 8 GB. Telefon posiada w swojej pamięci budowanej 100 MB. Oryginalna bateria do tego telefonu to BST33 950 Ah, która została wyprodukowana w 2007 roku, w 25 tygodniu. Taka bateria w telefonie wytrzymuje, oczywiście musi być nowa, oryginalna, około 4-5 dni. Teraz przejdziemy sobie do nalepki e-mail. Sprawdzimy, w którym roku został wyprodukowany nasz telefon. Tu, jak widzimy, mamy numerki e-mail i tu mamy nasz model tego telefonu J105i i rok pod spodem w 2009 roku, w 45 tygodniu. Teraz sobie sprawdzimy funkcje wewnątrz tego telefonu, jak to wszystko wygląda. Telefon się uruchamia klawiszem słuchawki zakończenia, nie jak w większości telefonów Sony Ericsson u samej góry. Bardzo podobnie to wygląda jak w większości telefonów. Wybieramy sobie język. My z tego nie będziemy korzystać, także szkoda nam czasu. Wychodzimy z tego, sprawdzimy sobie nasze menu. Nasze menu jest bardzo proste, bardzo fajnie to wygląda wszystko. Mamy tutaj aparat, budzik, skróty, połączenia, różnego typu funkcje. Sprawdzimy sobie aplikacje, połączenia wideo, rozmowy, kalendarz, zadania, notatniki, które możemy ustawić na ekranie głównym, synchronizacja, minutnik, stoper, kalkulator, pamięć kodów. Bardzo popularne opcje, jak w większości Sony Ericssonów. U samej góry znajduje się rozrywka Track ID, dzięki któremu możemy nagrywać dźwięki, które nie znamy, i wyszukuje nam wykonawcę i nazwę utworu. Usługi lokalizacyjne, tu jest GPS, ale tylko możemy go używać z internetu, gry, Video D, Photo D, Music D. Dzięki tym aplikacjom możemy konwertować, zmniejszać, kombinować z dźwiękami, z wideo i muzyką. Tak. Zdalne sterowanie poprzez Bluetooth. Możemy wymyślić sobie odpowiedni kod i połączyć się przez Bluetooth z innym telefonem i możemy na przykład pisać SMS-y czy korzystać z jego dźwięków bez jego zgody, dzięki właśnie połączeniu Bluetooth. Nagrywanie dźwięku, oczywiście podstawowa funkcja, i film pokazowy oryginalny tego telefonu.
Przechodzimy sobie do aparatu tego telefonu. Tak jak wspomniałem, jest dość słabej jakości aparat. Zrobimy sobie zdjęcie przykładowe. Jeśli oczywiście będziemy starać się telefon trzymać nieruchomo, to zdjęcie wyjdzie nam dość przyzwoite. Telefon posiada w funkcji aparatu tryb zdjęć, rozmiar zdjęcia, tryb nocny, samowyzwalacz, balans bieli, efekt, jakość zdjęcia, podgląd, dodaj pozycję, zapisuj w kartę pamięci lub na telefonie, dźwięk migawki i resetuj wszystkie ustawienia i resetuj licznik. Takie opcje są w aparacie tego telefonu. Budzik, oczywiście możemy go używać nawet gdy telefon jest włączony czy bateria padnięta. Bardzo fajna sprawa. Teraz przejdziemy sobie do oryginalnych dźwięków tego telefonu, jakie zostały wykonane przez producenta. Telefon dość głośny, bardzo czysto gra, dobrej jakości głośnik. Telefon został wyprodukowany z myślą o przyrodzie. Został wykonany z materiałów ekologicznych, podobnie jak cedar, hęzel i elm. Jest to ta sama seria telefonów. Teraz sobie przejdziemy kodem serwisowym. I tak to wszystko wygląda. To już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was do kolejnych z udziałem Sony Ericssonów, Nokii i innych marek telefonów klasycznych. Cześć.